Reformulacje. Temat, który wywołuje prawdziwą złość wśród fanów perfum. I trudno nam się dziwić, prawda? Znaleźliśmy jakieś super perfumy, cieszymy się nimi, chcielibyśmy, kiedy skończy już się nam ich flakon, kupić kolejny tego samego zapachu. I wtedy co? No i okazuje się, że jakimś trafem ten zapach zmienił się. Nie pachnie już tak jak dawniej. W jednym z poprzednich filmików opowiadałam Wam bardziej ogólnie o różnych przyczynach, z czego właśnie takie zmiany między flakonami tych samych perfum następują. A dzisiaj już chciałbym się pochylić nad tą jedną konkretną, mianowicie reformulacjach, czyli po prostu takiej intencjonalnej, zamierzonej zmianie receptury perfum przez producenta. Witam Was serdecznie w nowym roku. Mam nadzieję, słuchajcie, że zaczęliście go trochę lepiej niż ja, ponieważ w międzyczasie lekko się rozchorowałem. Stąd też nie dałem rady wrzucić w poprzednim tygodniu tego odcinka, za co Was przepraszam. Teraz już jest jednak ok i już planuję dla Was prężnie kolejne perfumowe tematy, które będą pojawiały się na kanale niedługo. A też zaplanowałem coś bardziej specjalnego na tę okazję, kiedy już wbijemy 2000 subów. A jesteśmy już naprawdę niedaleko, więc kto z Was zagląda tu regularnie, a jeszcze tego nie zrobił, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji, aby kanał dalej mógł się rozwijać. No to teraz do tematu. Reformulacje. Reformulacje, czyli w sumie jak już nazwa nam mówi, jakieś zmiany w formule zapachu, perfum, które już w jakiś sposób przez jakiś czas są dostępne do kupienia na rynku. No i teraz reformulacje zazwyczaj opierają się na tym, że trzeba z takiego zapachu albo wykreślić, albo zmienić ilość, proporcje jakichś wybranych składników budujących kompozycję zapachową. W zależności od tego, jakie to są składniki, te zmiany mogą być mniej lub bardziej istotne dla samego zapachu. I z tego też powodu reformulacje są tak dużą bolączką dla perfumaniaków, a właściwie wydaje mi się, że chyba nie tylko dla perfumaniaków, ale generalnie dla wszystkich, którzy potrafią się na dłużej przywiązać do jakichś perfum. No bo się przywiążemy i co wtedy? No i okazuje się, że za jakiś czas nie jesteśmy w stanie cieszyć się dalej tym samym zapachem. Reformulacje są bolączką jeszcze w sumie z jednego powodu, mianowicie zazwyczaj my nie jesteśmy nawet świadomi, kiedy one mają miejsce. Mianowicie producenci nie informują nas, że zamierzają ich dokonać, a co więcej, zazwyczaj trzymają informacje, że reformulacje zostały dokonane w tajemnicy dla siebie. Więc w praktyce my dowiadujemy się o nich często już dopiero wtedy, kiedy kupimy kolejny flakon perfum i stwierdzimy, że pachnie on inaczej. Zazwyczaj tak jest, natomiast też nie zawsze, ponieważ znam też takie przypadki, kiedy jednak producent zdecydował się poinformować oficjalnie o tym, że zamierza dokonać reformulacji. Tak było w przypadku na przykład mojego jednego z ulubionych szyprów, mianowicie Pure Distance M. W pewnym momencie producent po prostu był zmuszony dokonać dosyć mocnej reformulacji, przemodelowania formuły tego zapachu i uznał, że jest ona na tyle istotna i będzie na tyle zauważalna dla konsumenta, że zdecydował się po prostu poinformować o tym oficjalnie, a co więcej, żeby ta zmiana była w ogóle bardziej czytelna, to przy okazji zmienił też nieco nazwę, mianowicie z Pure Distance M na Pure Distance M V2Q. Bardzo szanuję markę Pure Distance, że zdecydowała się właśnie na taki ruch. Natomiast powiem Wam, że jest to raczej wyjątek od reguły, bo większość reformulacji rzeczywiście jest owiana tajemnicą. Reformulacje są bowiem w gruncie rzeczy całkiem powszechne w świecie perfum i trudno znaleźć na rynku jakiś zapach, który na przestrzeni mniej więcej dekady nie podlegałby przynajmniej raz zmianom takiej receptury. No i teraz pojawia się tylko pytanie, dlaczego w ogóle tak się dzieje, dlaczego te reformulacje mają miejsce. Zwykle przy okazji dyskusji w tym temacie podnosi się argument chciwości producentów i tego, że chcą oni po prostu jak najbardziej zredukować sobie koszty produkcji. I jest to jakiś argument i rzeczywiście zgodzę się, że miewają miejsce reformulacje podyktowane tylko kwestiami finansowymi. Natomiast powiem Wam szczerze, że z mojej znajomości branży wynika, że wcale nie jest to aż tak powszechne zjawisko. I nie mam zamiaru Wam teraz tutaj mydlić oczu o tym, jacy to producenci są szlachetni i że wcale nie próbują oni zarobić na nas jak najwięcej.
próbują. Sęk w tym, słuchajcie, że reformulacje wcale nie są aż tak opłacalne. To dlatego, że jest to proces relatywnie długotrwały, kosztowny i też obarczony wieloma ryzykami w trakcie. A producentom zależy, żeby ta reformulacja miała miejsce tak, żeby była niezauważalna. No i teraz nie zawsze jest to łatwe. To nie tak, że my wykreślimy jakiś jeden składnik z receptury perfum i już jest wszystko ok. Zwykle nawet jakieś drobne zmiany w formule potrafią kompletnie zrujnować konstrukcję takiego zapachu. No i teraz firma musi zatrudnić po prostu odpowiednio zdolnego perfumiarza, zwykle tego, który na początku projektował takie perfumy, bo on zna najlepiej tą recepturę, no i zapłacić mu za to, żeby dokonał on tych zmian. Kolejna sprawa to, że w trakcie takiego procesu trzeba dokonywać wielu ewaluacji, badań konsumenckich, w których sprawdza się, jak klienci będą na te zmiany reagowali. Kolejna sprawa to, jak już zrobimy to dalej trzeba zrobić badania bezpieczeństwa, stabilności takich perfum. Przy okazji zazwyczaj trzeba też na przykład zmienić oznaczenia na opakowaniach, a więc znowu angażowanie grafików, drukarni, no i generalnie zmiana wielu komponentów niż tylko sama zawartość flakonu perfum. A powiem Wam w gruncie rzeczy, że wcale dużo nie można na takiej zmianie zaoszczędzić, zwłaszcza jak to jest jakaś duża firma, jakieś konsorcjum produkujące miliony tych flakonów i rzeczywiście jak sobie weźmiemy miliony takich flakonów, na których każdym można zaoszczędzić powiedzmy, że kilkadziesiąt centów, no to się już robią konkretne pieniądze. Ale z kolei jeśli weźmiemy te największe firmy, to powiem Wam szczerze, że one są na tyle wyliczone, że już na początku, kiedy wypuszczają jakieś perfumy na rynek, to pilnują bardzo mocno, żeby wcale ta formuła nie kosztowała aż tak dużo w produkcji. Prawdę powiedziawszy, w przypadku takich największych, jakichś designerskich, mainstreamowych perfum, to zawartość flakonu często kosztuje dosłownie centy, jeśli nie kilka dolarów maksymalnie, a najwięcej taki producent mógłby zaoszczędzić zmieniając jakieś komponenty opakowaniowe. Etykietę, flakon, pudełko, bo te komponenty często kosztują więcej niż sama zawartość. Natomiast jeśli chodzi o producentów takich mniejszych, niszowych, no to dla nich reformulacja jest w ogóle już nieopłacalna, bo przy ich skali produkcji taki proces generuje o wiele więcej kosztów niż ewentualne zyski możliwe ze zmiany takiej receptury. A do tego dochodzi jeszcze jeden problem i tutaj przechodzimy już właśnie do tego faktycznego powodu, dlaczego najczęściej reformulacje mają miejsce. Mowa mianowicie o zmieniających się regulacjach. Regulacje, które dyktują o tym, jakie składniki i w jakiej ilości mogą się znaleźć w takich perfumach. Nie jest to, słuchajcie, powiem tak, że my możemy wlewać do tych flakonów, co nam się żywnie podoba. Istnieje bardzo dużo nakazów i zakazów, które determinują, co perfumiarze mogą wykorzystać w recepturach perfum, żeby one po prostu były bezpieczne. Część z nich jest obligatoryjna, na przykład przepisy Unii Europejskiej albo FDA w Stanach Zjednoczonych, a część z nich można powiedzieć, że jest taka bardziej opcjonalna. Na przykład bardzo znane są w środowisku regulacje IFRA, które można powiedzieć, że są bardziej takimi rekomendacjami. Natomiast w praktyce większość producentów decyduje się też kierować nimi, żeby mieć po prostu pewność, że rzeczywiście te ich produkty są bezpieczne. No i teraz te regulacje podlegają regularnie aktualizacji. Mniej więcej tak co 4-5 lat następuje taka dosyć kompleksowa rewizja, no i wówczas okazuje się na przykład, że w obliczu różnych nowych wyników badań jakieś składniki, które wcześniej były uważane za relatywnie bezpieczne, no to okazuje się, że aż takie bezpieczne nie są. Na przykład mogą powodować alergie, ale też na przykład mocniejsze zagrożenia. No i wówczas takie rekomendacje nakładają limity, ile można takiego składnika wykorzystać, do jakiego limitu, aby on był nadal bezpieczny do użytkowania w takim kosmetyku. Ale w przypadku niektórych składników, słuchajcie, no to są one z miejsca zakazywane. I tutaj już jest dla producentów spory problem. Bardzo takim głośnym przykładem zakazania jakiegoś składnika z ostatnich lat jest na przykład sprawa lilialu, inaczej aldehydu liliowego. Lilial, słuchajcie, to był składnik, który przez dziesięciolecia był jednym z takich kluczowych składników do budowania zapachów kwiatowych. I nie tylko w perfumach, bo też w mydłach, w proszkach do prania, praktycznie całej takiej chemii domowej ciężko było znaleźć na rynku jakiś zapach kwiatowy, który nie miałby mniej lub więcej tego lilialu. No i teraz, kiedy Unia Europejska zdecydowała się w pewnym momencie zakazać ten lilial,
Dali oni oczywiście producentom jakiś taki okres przejściowy, żeby dostosowali swoje receptury, ale właśnie w obliczu tej regulacji, tego zakazu, mogliśmy w ostatnich latach obserwować, jak producenci dokonują bardzo takich masowych reformulacji, właśnie poprzez wycięcie tego liliara z receptur. No i ten krok, słuchajcie, na pewno dla żadnego producenta nie był opłacalny, ponieważ lilial był strasznie tani, bardzo łatwo dostępny, no i relatywnie był takim istotnym budulcem. Był bardzo wydajny, bardzo mocno podbijał trwałość i projekcję perfum, a co więcej, ciężko było znaleźć do tego lilialu jakiś substytut. A jeśli już był, to kosztował wielokrotnie więcej niż sam lilial, więc już taka reformulacja praktycznie żadnemu producentowi się nie opłaciła. Jeszcze bardziej głośnym przykładem takiego zakazania składnika jest sprawa mchu dębowego. Mech dębowy, który można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich dekad urósł do miana takiego wręcz ikonicznego składnika świata perfum. Między innymi dlatego, że budował on bardzo dużo takich ikonicznych perfum, które naprawdę pokochały miliony osób. Między innymi to on jest głównym budulcem całej rodziny szyprowej i to jemu perfumy szyprowe zawdzięczają ten swój taki bardzo unikalny charakter. Kiedy więc się okazało na początku XXI wieku, że pierw ten mech dębowy jest ograniczany, stopniowo coraz mniejszą ilość perfumiarze mogli wykorzystywać w perfumach, aż w końcu niecałe 10 lat temu Unia Europejska praktycznie że zdecydowała się zakazać wykorzystania tego składnika, więc obecnie jeśli gdzieś go znajdziemy w perfumach, to jest on używany tylko w bardzo małej ilości, jeszcze jest oczyszczony z części składników, przez co nie pachnie on już tak jak ten dawny mech dębowy. No i teraz w przypadku takiej zmiany dla producentów była to wielka bolączka, ponieważ słuchajcie, do dzisiaj tak naprawdę świat perfum nie ma godnego substytutu dla takiego naturalnego mchu dębowego. Oczywiście my mamy jakieś syntetyczne zamienniki, takim najpowszechniejszym jest na przykład Evernyl, natomiast prawdę powiedziawszy nie ma on ani tego takiego głębokiego, słodkiego, eleganckiego zapachu mchu dębowego, ani też jego właściwości utrwalających, za który perfumiarze tak bardzo go pokochali. A prawda jest taka, słuchajcie, no, że te regulacje, one kompletnie nie biorą pod uwagę, jak bardzo istotnym składnikiem dla kompozycji zapachowej jest dana substancja. One oceniają wyłącznie bezpieczeństwo. Więc o ile mamy do czynienia z regulacjami jakichś takich mniej istotnych składników albo takich, które na przykład łatwo zastąpić, no to wtedy może się okazać, że taka reformulacja jest dla klientów praktycznie niezauważalna i nie ma ona takiego wpływu. Ale raz na jakiś czas zdarza się, że rzeczywiście wychodzą aktualizacje tych regulacji, które ograniczają użycie albo zakazują jakiegoś takiego, można powiedzieć, takiego konia pociągowego, właśnie typu ten mech dębowy albo lilial, który producentom jest bardzo ciężko zastąpić i niezależnie jak dobrze oni zrobią tą reformulację, no to dla klienta brak tak istotnego składnika będzie bez problemu zauważalny. No i z jego punktu widzenia, skoro ten zapach stracił aż tak istotny element, no to może on poczuć, że rzeczywiście ten producent gdzieś tam stara się ograniczać na kosztach, że taki składnik na pewno był bardzo drogi, skoro aż tak istotnie wpływał na ten zapach. No a okazuje się, że nie, że to jest tylko kwestia wprowadzenia regulacji, które akurat trafiły na tego typu kluczowy składnik. Natomiast słuchajcie, powiedziałem Wam wcześniej, że ten aspekt finansowy też po części jest prawdziwy i tutaj właśnie, żeby Wam jeszcze jakoś to wyjaśnić, chodzi mi też o to, że przy okazji, kiedy wchodzą nowe regulacje i producenci i tak są zobligowani, żeby takie reformulacje robić, no to wtedy rzeczywiście niektórych producentów kusi i decydują się też przy okazji wyciąć jakieś inne, trochę bardziej kosztowne składniki, zwłaszcza jeśli to są takie, które gdzieś nie mają mocnego wpływu na kompozycję, ale już dla użytkownika, który bardzo długo używa takie perfumy, który bardzo dobrze je zna, no to zmiana nawet takich składników pobocznych może stanowić bardzo istotny defekt. Dlatego tutaj rzeczywiście ten aspekt finansowy bywa wykorzystywany i można powiedzieć, że też są producenci, którzy mają takie reformulacyjne grzeszki na koncie. Na koniec jeszcze słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, czy w ogóle z punktu widzenia konsumenta jakoś da się te reformulacje przewidzieć, skoro są one tajemnicą i producenci o nich nie mówią. Najlepiej oczywiście przewidzieć wtedy, zanim kupimy kolejny flakon perfum i się rozczarujemy. W tym przypadku, słuchajcie, testy nie zawsze się sprawdzają, ponieważ my możemy trafić na tester perfum, który pochodzi jeszcze ze starej partii przed reformulacją, powąchamy, uznamy, że wszystko jest ok, ale kupimy już nowy, zaprezentowany flakonik
i okazuje się, on jest już z nowej partii, poddanej reformulacji. Dlatego moim zdaniem w takim przypadku akurat bardzo fajną wskazówką jest sprawdzanie oznaczeń składu, składników na opakowaniu. Nie są na opakowaniach, co prawda, słuchajcie, wymienione wszystkie składniki, są tylko wymienione takie najbardziej potencjalnie alergenne. Natomiast często przy okazji reformulacji akurat w obrębie tych składników dokonywane są zmiany i przy okazji reformulacji najczęściej lista tych składników ulega zmianie, albo wtedy po prostu nie będą obecne w składzie jakieś składniki, albo chociażby zamieni się kolejność tych składników na liście. I wówczas to już jest dla nas najbardziej taka pewna wskazówka, że dokonano jakiejś zmiany w recepturze. Dlatego trzymajcie najlepiej kartony od swoich ulubionych perfum, choćby z racji tego właśnie, że jak chcecie kupić nowy, żeby porównać sobie skład na opakowaniu. Jeszcze innym sposobem może być po prostu research w internecie, dlatego że reformulacje są naprawdę bardzo głośnym tematem, zwłaszcza w środowisku perfumowym i jeśli to są jakieś perfumy, które są ulubione przez wiele osób, to na pewno taka reformulacja nie zostanie niezauważona i będą dyskusje o tym w internecie. Jeszcze jednym sposobem, o którym też słyszę, bywa po prostu zapytanie wprost producenta. Natomiast powiem Wam szczerze, że to nie do końca się sprawdza, ponieważ jak powiedziałem, zwykle tylko niewielka grupa osób decydujących, mających wpływ na ten proces technologiczny wie w ogóle o tym, że reformulacje mają miejsce i w ich polityce jest nieinformowanie o tym szerzej firmy, więc nawet jeśli zapytacie na przykład w perfumerii, w sklepie internetowym, no to producenci nawet sprzedawców nie informują o tym fakcie, a i też zazwyczaj nie informują ludzi, którzy siedzą w obsłudze klienta. I jeśli dostaniecie odpowiedź, że producent nic nie wie o reformulacjach, no to może wynikać z tego, że po prostu osoby w obsłudze klienta nawet nie były poinformowane przez producenta, że jakieś zmiany miały miejsce. Dlatego moim zdaniem przede wszystkim sprawdza się research w internecie i sprawdzanie składu na opakowaniach i to są najpewniejsze wskazówki, którymi można taką reformulację przewidzieć przed zakupem flakonu. Tyle słuchajcie w temacie. Dzięki serdecznie, że mnie wysłuchaliście. Dajcie mi proszę znać, jaki jest Wasz stosunek do reformulacji, czy mocno wpłynęły na Wasze przygody perfumowe, czy zdarzyło Wam się stracić jakiś ulubiony zapach w obliczu takich reformulacji, albo na przykład negatywnie nacięliście się kupując kolejny flakon perfum i okazało się, że zapach się właśnie bardzo istotnie zmienił. Dzięki, słuchajcie, że jesteście. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego i pomyślności w nowym roku, a ja wracam do Was niedługo z kolejnymi perfumowymi tematami. Trzymajcie się, na razie.